Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek, seria na mapie Kinley. Oczywiście gramy w dodatek Highlands Fishing i zapewne zaraz będziecie pytali: Anton, co ty żeś kupił? Dlaczego to jest takie duże i dlaczego od samego początku taki duży opryskiwacz kupiłeś? No w sumie wiecie co, to była taka chwila po prostu, czasami ludzie muszą coś kupić. Mi to bardzo rzadko się zdarza i w momencie kiedy kupiłem ten sprzęt, w sumie mógłbym powiedzieć, ja jeszcze za niego nie zapłaciłem, bo ja zapłaciłem tylko pierwszą ratę, ale dobra, no będę musiał płacić inne raty również. Generalnie to rzeczywiście, jak go kupiłem, to tak się zastanawiałem, jak ja teraz ludziom wytłumaczę, że ja kupiłem coś takiego dużego na tak wczesnym etapie jak gdyby rozwoju tutaj tego gospodarstwa, ale znalazłem kilka powodów i później nawet tak sobie pomyślałem, to nawet dobrze, że go kupiłeś, tak sobie już wmówiłem całkowicie. Ale nie, jest kilka powodów, dla których jak najbardziej jest to fajna rzecz, a poza tym najważniejsze, że chciałem po prostu, podobają mi się te opryskiwacze samojezdne, a na innych seriach to tak za bardzo nie ma sensu, żeby wydawać aż tak dużo pieniędzy. Czy tutaj będzie sens? Znajdziemy ten sens, zaraz wam wytłumaczę, tylko tak, jeszcze pokażę wam, jak wygląda ten opryskiwacz. Jest to firma Damman, opryskiwacz mi się podoba, bo on jest troszeczkę taki krótszy i z tych samojezdnych w podstawce to jest chyba najtańszy. On kosztuje 300 000, ale ja tutaj w leasing go biorę chyba na 2, albo już nie pamiętam, chyba na 2 lata. W związku z tym będę płacił miesięcznie 14 000. Dam radę, spokojnie, dam radę. Teraz za chwilę może nawet pojedziemy sprzedać pierwsze rzeczy, tak więc nie powinno być tutaj jakichś problemów dużych. A opryskiwacz mi się na pewno przyda, za chwilę wam wytłumaczę, jakie ma fajne rzeczy i dlaczego też trochę inaczej będę podchodził na tej serii do tego grania. Ja tutaj jeszcze tylko rzucimy okiem, jak zdrowie u krów, powyżej 50%, tak więc fajnie. No i w momencie, kiedy postawiłem tutaj beczkę z wodą, to rzeczywiście ja mogę zapomnieć, przynajmniej w okresie, kiedy jest wegetacja, kiedy ta trawa rośnie, że mam zwierzęta, po prostu tutaj będzie woda cały czas zapodawana, a ilość łąki tu jest 43 000, czyli tyle samo, co było miesiąc temu. Czyli, no, będzie fajnie. Tak więc zapominamy, że mamy zwierzęta i w związku z tym będziemy, uwaga, nawozili mineralnie. Czyli nie będziemy nawozili gnojowicą albo obornikiem, bo tutaj te zwierzęta, które mam, no to sobie brykają na pastwiskach. W związku z tym nie będzie... O, sorry. Znowu się złapałem na tym, że nie na tej stronie, no kurczę, tutaj jeden kolega się ze mnie nabijał, jak to masz problem, żeby po lewej stronie? Autentycznie w farmingu ja mam tak przestawione, że od razu na prawą stronę, od razu i ja z tym długo walczyłem, a teraz to ciężko mi się będzie tego pozbyć, nie? No dobra, wjeżdżamy sobie na następne pole, ale dobra, skończę ten wątek, o którym mówiłem, dlaczego fajnie, że kupiłem jednak ten opryskiwacz. Po pierwsze, ten opryskiwacz będzie tutaj dosyć często używany, ponieważ, no tak jak powiedziałem, nie mam na razie gnojowicy i będziemy tutaj nawozić mineralnie. Tak więc to jest pierwsza rzecz, ale z drugiej strony tak naprawdę i tak będę musiał mieć rozrzutnik, rozsiewacz do wapna. To i też oczywiście będzie rozsiewacz do nawozu. To nie było takie najbardziej istotna rzecz. Niemniej jednak jest fajnie, że tutaj na tym opryskiwaczu samojezdnym mamy możliwość lepszego manewrowania. W tym sensie, że lepiej się manewruje takim opryskiwaczem na polach, które są jakieś tutaj ograniczone tymi płotami i tak dalej. I mimo tego, że te płoty nie mają tutaj kolizji i mimo tego, że można przez nie przejechać, to jest coś takiego jak taki naturalny odruch, żeby tam nie uderzyć tą lancą gdzieś tam po tym żywopłocie albo gdzieś tam przyrżnąć. I po prostu fajnie się tutaj jeździ. Dodatkowo jest kwestia tego typu, nie wiem czy zwróciliście uwagę, tutaj są te kamery cofania, akurat, no może nie akurat w tym przypadku, że to jest kamera cofania, ponieważ ona pokazuje ujęcie, to jest kamera na koła, tutaj, na pierwsze koło, jest tutaj, no bo dzięki temu, że się wrzuci dodatek ten Mercedes Pack, to okazuje się, że te maszyny w tym dodatku mają więcej ciekawych opcji, tak więc moja prezentacja maszyn została przesunięta, ponieważ okazuje się, że no nie będę powielał takich rzeczy, jak ludzie inni mówią, że no ta maszyna kosztuje tyle i tyle i tyle, to sobie każdy może zobaczyć, ale okazuje się, że one mają też ciekawe opcje, nie?
i trzeba lepiej poznać te maszyny, żeby ludziom też podpowiedzieć, słuchajcie, te maszyny możecie wykorzystywać w taki albo w taki sposób. Ale wiecie co? Może tutaj ten poprzeczniak, to ja sobie pojadę później na samym końcu. Wjeżdżał będę tutaj w te ścieżki. No i następną sobie. Jedziemy. Tutaj muszę też nawozić, tam przed chwilą nawiozłem też. I mam jeszcze cebulę. Pokażę wam, jak cebula wyszła. Znaczy ona zeszła, ale taka zarośnięta jest, że się w głowie nie mieści. A więc to jest następna rzecz. Ja tutaj mówiłem o tym, że chcę za jakiś czas tutaj sobie przejść na rolnictwo precyzyjne. W związku z tym przy rolnictwie precyzyjnym należałoby mieć odpowiedni opryskiwacz z technologią See and Spray. Dotychczas było to coś takiego, że John Deere miał taką technologię i chyba w pierwszym odcinku mówiłem, kupimy sobie opryskiwacz John Deere'a, tak więc, no, tak sobie od razu powiedziałem, dobra, opryskiwacz to będzie ten John Deere'owski. No ale uwaga, no przecież Farming Simulator 25 mamy oczywiście rolnictwo precyzyjne, ale tam jest dodatkowa technologia, ta Weed Seeker chyba, czy coś takiego nazywa się, i ona jest stosowana przy każdym opryskiwaczu, nie tylko i wyłącznie dla John Deere'a, bo John Deere to sobie opatentował, w związku z tym ten See and Spray to się tak wykorzystywany jest w tych dwóch opryskiwaczach dla rolnictwa precyzyjnego, które mamy na tym, w rolnictwie precyzyjnym w ogóle. Natomiast Weed Seeker jest możliwy, aby podłączyć do każdego opryskiwacza również do tego opryskiwacza. W związku z tym, tak sobie pomyślałem, dobra, coś trzeba, może by pójść coś innego, bo na innych seriach to już jest wszystko ogarnięte. Na Hofbergman mam już ten opryskiwacz. Nie, jeszcze chyba tam nie mam. Czy pamiętam. Ale tam będę chciał go mieć. Jeżeli go nie mam, to tam chciał go będę mieć. Na razie tam nie mam, bo chyba z tego co kojarzę jeździmy tym opryskiwaczem, który jest na tym Fendzie starym, ale tam docelowo będzie ten opryskiwacz. Tak więc mówię, tutaj nie chcę jak gdyby wykorzystywać tego samego rozwiązania i poza tym ja mam, szczerze mówiąc, jak sobie zacząłem grać i tak popatrzyłem, to nie wiem jak wasze są odczucia, bo zbyt wiele osób jeszcze nie ma tego wczesnego dostępu, ale ja mam autentycznie takie wrażenie, że tutaj naprawdę duże pola można zorganizować i tutaj naprawdę będzie można grać na dużych maszynach. Nie twierdzę, że na bardzo dużych maszynach, może raczej nie, no, na bardzo dużych maszynach to może nie, ale spokojnie coś takiego jak ten opryskiwacz, który ma tutaj belkę szerokości 24 metrów, czyli taką samą, jaką bym miał w przypadku opryskiwacza, gdybym chciał kupić ten John Deere'owski opryskiwacz do rolnictwa precyzyjnego, czy generalnie ten standard 24, to w moim przypadku to jest spoko. Ja lubię coś takiego. Nie lubię takiej sytuacji, kiedy te opryskiwacze miały niesamowicie szeroką belkę, czy coś takiego. Mi wystarczy 24. Mało tego, jeżeli, a jest taki plan, bo zobaczcie, to jest pole moje, tamte zarośnięte, to jest cebula moja i następne pole też można połączyć w tym kierunku. Raz, dwa, no to może być takie długie pole, drzewa pousuwa się i no zobaczymy. Ja tutaj autentycznie myślę sobie, żeby zrobić z tego duże pola. Autentycznie duże pola. Nawet już wiem, bo wcześniej też mówiłem o tym, że ja się chyba będę z tego gospodarstwa startowego wynosił. Jeżeli oglądaliście tutaj moją prezentację mapy, to ja zwracałem uwagę, że na tej mapie są 3 gospodarstwa tak naprawdę. Jedno jest takie, że jest przygotowane właśnie pod duże gospodarstwa. Można zrobić tam naprawdę bardzo duże gospodarstwo, bo jest wypłaszczony teren, na którym znajduje się to gospodarstwo. W związku z tym naprawdę można ciekawe rzeczy zrobić. Mało tego, tam jest linia kolejowa, można ciuchcie zatrzymać, wrzucić na przykład żmijką zboże do wagonu i odwieźć, nie? To tak sobie pomyślałem, spoko. Niedaleko punktów sprzedaży jest i tak sobie zacząłem myśleć i mówię, dobra, idziemy tutaj w duże sprzęty, cygwalenty na bok, sentymenty robimy, spróbujemy zrobić w miarę duże pola. Taki jest cel. A czy się uda zrealizować? Ja mam takie przeświadczenie, że ta mapa, chyba z tych wszystkich map, ona się najbardziej nadaje do tego, żeby tutaj grać na naprawdę w miarę dużych polach. Mimo tego, że są te płoty, że murki, że żywopłoty, to wszystko można, z tego co mi się wydaje,
usunąć. W związku z tym, to taki mam plan. Nie wiem, czy zrealizuję, ale wydaje mi się, że jest szansa. Zobaczcie. Raz, nie wiem, czy tam nie ma drogi. To na mapce wam pokażę. A jeszcze tutaj sobie poprawimy te kawałki. Czyli tak. To można połączyć. To wszystko można połączyć najprawdopodobniej. Bo będzie nawet dosyć takie fajne pole, bo będzie takie długie. Nawet nie chciałbym łączyć tego pola, bo tu jest fajna droga. Te drogi też są istotne, żeby po prostu nie było tak, bo tutaj najprawdopodobniej sobie zrobię tylko 2 pola. To, bo tutaj jest sąsiad. To trzeba jakoś tak w miarę sensownie. I tutaj też. Ale to są już naprawdę duże pola będą, bo zobaczcie. Tu 3 hektary, tutaj kolejne 3,5 hektara prawie. No to wyjdzie z tego jakieś 8 hektarów. To już jest wystarczająco duże pola, co nie? I to jest jeden przykład. To samo te wszystkie pola będzie można chyba połączyć. I nie wiem jak tutaj, czy nie ma jakichś górek. Te pola też połączyć można. Tutaj jest trochę takie większe, te 2 połączyć można, tu zostanie takie mniejsze i te też. To w ogóle też fajnie można. I to są generalnie, a właśnie, gdybym miał tutaj gospodarstwo, te 2 pola łączymy, tutaj to wszystko też połączyć można, tutaj gospodarstwo rozwinąć, te 2 pola połączyć, te 2 pola połączyć, oborać jeszcze. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj można zrobić z tego kilka dosyć dużych pól i nie twierdzę, że jakimiś gigantycznymi mapami, maszynami, bo te generalnie są na te amerykańskie mapy i tyle. Ale takie coś, jak tutaj taki sprzęt, spokojnie będzie fajnie pracował. No i w związku z tym zaczynam już powoli kupować takie większe sprzęty. Zobaczcie, ile czasu mi zajęło wytłumaczyć, że słuchaj, Anton, dobrze to zrobiłeś, dobrze. Ale nie, no jest kilka rzeczy, które, gdy tak sobie pomyślałem, obornikiem będziemy nawozili, nie ma. Na razie gnojowicy to samo. No to będziemy tutaj chwasty też ogarniali tym, bo jest ten Weed Seeker, tak więc jak najbardziej się to wszystko udaje. I też jest fajnie prowadzenie, że to jest samojezdny opryskiwacz i po raz pierwszy mam ten samojezdny opryskiwacz. Widzicie, kamerka na koło jest. Tak więc, no, Giants, jak tak wiecie co, z Giants to trzeba tak powoli. Ja już tak, no człowiek gra już tego farminga długo i wie, że Giants do różnych tematów podchodzi jak do jeża. Czasami mu to zajmie 2, 3, 6 lat, ale wreszcie kiedyś to ogarnie. I tak to jest w przypadku z tymi kamerami. Ja już całe 22, Farming Simulator 22 płakałem. Znaczy płakałem, w tym sensie mówiłem, że fajnie by było, że kupujesz kombajn za $500 000, a tutaj jakiejś durnej kamerki nie masz. Dają ci DLC z jakimś potężnym muzealnym ciągnikiem, a tam monitor taki na samym przodzie, za kierownicą, potężny i on nieruchomy, no to wygląda słabo. No i proszę bardzo, mamy w tych maszynach takich większych właśnie już te kamerki. Na razie to wygląda tak jak wygląda, a tak samo słabo wyglądają cebula u mnie. Tutaj nie będziemy nawozili tego. Najpierw sobie tutaj opryskamy, bo nie będę chwastownika kupował. Tak więc nie chciałbym teraz tutaj nawozić, ponieważ jak nawiozę, to chyba nie będę mógł drugim razem w tym samym miesiącu tutaj przejechać, żeby odchwaścić. Nie wiem, już dawno nie grałem na podstawowych takich zasadach, jak to działa tutaj. W związku z tym sobie za chwilę rozładujemy ten opryskiwacz i pojedziemy kupić środek na chwasty, a będziemy robili kontrakty. To szczerze mówiąc, pierwszą ratę za ten opryskiwacz to już zarobiłem. W tym sensie, że zrobiłem po prostu już kontrakty pierwsze i tam chyba 15 000 za te kontrakty łącznie dostałem. Oczywiście trzeba dodać, że musiałem kupować nawóz, nie? Ten płynny. No ale aż tak dużo tego nawozu mi też nie poszło. Dobra, na lewą stronę. Teraz to musisz sobie to w głowie znowu poustawiać. No i tak, nawiozłem 2 pola i za chwilę z powrotem wracamy. Ten chwasty to sobie wieczorem chyba polecimy. 11:26. Zobaczymy jaka jest sytuacja z kontraktami, ale chyba już w tym momencie na nawożenie żadnych nie będzie, a na usuwanie chwastów to są tutaj mechaniczne. Tego typu, że usuwamy chwasty mechanicznie, nie? Dobra, wjeżdżamy. Oprócz tego, że kupiłem właśnie tego typu sprzęt, który właśnie zastanawiam się, gdzie będę... Na razie, w silosie, na kiszonkę będzie stał. I tyle, niech sobie tutaj stoi. Na razie tutaj będzie, zaparkuję. Oprócz tego sprzętu, jeszcze zakupiłem sobie, no kilka rzeczy.
Więc, znaczy kilka, no, w sumie dwie, no, no ale to już jest kilka, co nie? Zakupiłem sobie przyczepkę do przewozu, no takich, no ta podstawowa przyczepa, która tu jest, tylko że to taki trochę okazuje się chyba słaby kolor. Wymalowałem ją, co nie? Podoba wam się? I tak w sklepie mówię, tak mi mówili, nie, podoba się, nie, będzie fajnie, taki żarówiasty, nie? Wieczorem to kupowałem, może dlatego, jak mi tutaj tak słońce też przyświeciło, mówię, nie, to jest trochę nie za bardzo. No i dobra, walczymy tutaj i tą łyżkę też kupiłem, bo musi być na gospodarstwie. I tutaj troszeczkę tych wiórów się narobiło, bo tutaj odcinałem te gałęzie, dzieliłem je i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczcie, jaka duża już produkcja tutaj się zrobiła. Za chwilę to chyba będziemy musieli wywieźć też. Wywieziemy to do punktu sprzedaży. W sumie, tak jak powiedziałem, zaczniemy odbudowywać ten zamek. To jest dobra okazja, żeby zarobić dobre pieniądze też. I dopóki się buduje ten zamek, to ten punkt skupu jest aktywny i tam jest tak około 20% wyższe są ceny, tak więc jak najbardziej. I zobaczcie, ile tych wiórtów będzie, bo tutaj jest, ale tam w lesie są takie hałdy, bo też od razu korzenie usuwam. No i w tym takim przypadku, jak usuwacie te korzenie, no to rzeczywiście się naprodukuje tego. Dobra, odłożymy sobie. Tylko tak, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. No właśnie, tutaj tak do końca dobrze nie opryskałem. Zagadałem się. Ale dobra, wiecie jakie mam podejście do opryskiwania. Dla mnie to, że jakiś mijak jest, no to dobra, okej. Nie będzie maksymalnego plonu. Nie będę tutaj włosów rwał. Teraz kwestia jest tego typu. Zobaczcie, mam już te długie deski i drewniane belki. Co? 1000... Jaka jazda! To jest naprawdę nieźle już, co nie? Te drewniane belki są, ale pewnie są przeliczniki trochę słabsze. Dobra, nie ma się co jarać. Ale to w sumie nawet lepiej, bo mniej wożenia, mniej jeżdżenia. To zawsze się liczy, nie? Bo zobaczcie, jedną paletę wiozę i dostaję 10 000 prawie. A tutaj trzeba więcej tych palet i 30. Nie, to też się liczy, dobra. Drewniane belki też są potrzebne do odbudowy tego zamku, tak więc jak najbardziej. Teraz się przestawiłem już troszeczkę na właśnie te drewniane belki, tak więc jak najbardziej. Spoko, tak więc pierwsze pieniądze. Nie chciałbym tu uszkodzić sprzęta. Obciążnik to ja sobie rzeczywiście zostawię, bo tu niektóre kłody są naprawdę ciężkie. Tak więc ten obciążnik fajnie, żeby był tutaj. W ciągniku zobaczcie, ile już sobie poukładałem. Już wiem mniej więcej, które z tych nowych drzew mają dobre parametry, jeżeli chodzi, z których jest najwięcej wiórów, albo nie, najwięcej drewna. Aha. No i to też jest ważna informacja. Na razie sobie odpuścimy te wycinanie kasztanowców i dębów, ponieważ to są bardzo takie majestatyczne, duże drzewa i one po prostu robią też ładny klimat. Tutaj mam obok kasztanowiec, co tam. O, już ładnie liście ma, bo w marcu to jeszcze tak słabo wygląda. Zobaczcie, jakie to potężne drzewo. Ja w tym miejscu planuję kolejne pastwisko. Kolejną rzecz, którą trzeba będzie tutaj koniecznie zakupić, to jakiś wózek widłowy, żeby tutaj łatwiej ogarniać sytuację w tym tartaku. Ten tartak jest mały, między innymi ja kupiłem sobie też taką małą platformę, żeby tutaj wywozić ewentualnie jakąś tarcicę i tak dalej. Też dodatkowo chyba wyłączę sobie tworzenie tutaj, znaczy włączę sobie automatyczne sprzedawanie tych wiórów, bo one w sumie niepotrzebne, gdzie ja będę je woził, nie? Tak więc nie ma sensu, żeby one się tworzyły tutaj w tych paletach, bo później robi się problem. Ja teraz musiałem to wszystko poprzestawiać. Tak więc, no dobra, nie ma sensu. To sobie zrobimy. Też na pewno jakiś wózek widłowy musi być, bo są przecież produkcje na tej mapie, tak więc no nie może być inaczej. Będzie to wszystko w swoim czasie. A że troszeczkę większą skalę będziemy jednak tutaj chcieli ogarniać na tej mapie, to najprawdopodobniej szybko będzie ten wózek widłowy. No i oczywiście dlatego też używam autoload, bo ja generalnie słabo do tego podchodzę tematu. Nie używam zbyt dużo. Teraz już zacząłem używać też na Hofbergman. W sumie to prawda. Natomiast ja generalnie nie mam jakiegoś takiego. Może na skróty polecimy? Dobra. Ja generalnie zbyt często nie używam tych autoloadów, ale tutaj jeżeli to ma być w miarę taka duża seria, w tym sensie, że w miarę duże areały, bo tutaj właśnie chciałem przejechać się i zobaczyć, czy będzie można spokojnie, to no, będzie można połączyć. Tylko że widzę, że to jest fajna taka wiata. Można by tutaj belki przytrzymywać. To też jest fajna rzecz. No jeszcze pomyślimy, jak to będzie wyglądało. Lecimy sobie skrótami, bo lecimy w tym momencie do zamku.
bo tam dopóki nie wybudujemy tego zamku, no to te ceny na te produkty, te materiały budowlane, między innymi na tarczicę, którą tutaj produkuję, no są dosyć wysokie, tak więc najwyższe. Oprócz tartaku, no to znaczy oprócz młyna, przepraszam, no to tam też. Dobra, przejeżdżamy sobie tutaj pod tym wiaduktem, kultowy wiadukt i tutaj Flaszencja leży, jeżeli kogoś by to interesowało. Podejrzewam, że już do tego momentu będzie opublikowany kolejny poradnik, w którym mówię gdzie, co, jak z tymi znajdźkami, jak wygląda sytuacja w ogóle ze znajdźkami. Prezentację maszyn postanowiłem nagrać osobno, od nowa, ponieważ okazuje się, że te maszyny zyskują w połączeniu z innymi DLC. A poza tym one, co niektóre mają naprawdę dosyć fajne opcje, w związku z tym nie chciałem robić takiej prezentacji, jak większość twórców YouTube'owych robi, że mówi, a to jest ciągnik A, B, C, D, ma takie i takie tam konfiguracje, tyle i tyle kosztuje. Ponieważ w pracy okazuje się, że tu jakieś ciekawe rzeczy wychodzą. I wsparcie na przykład rolnictwa precyzyjnego, co jest oczywiste, ale na przykład między innymi dodatku tego Mercedes, to co dzisiaj wam pokazałem, że jeżeli macie ten Mercedes pak, no to macie też tą kamerę cofania. Co przy chyba pierwszej próbie prezentacji tych maszyn, ja po prostu miałem włączone tylko te DLC, no bo na samym początku tak jest zalecane, żeby nie używać jakichś tam dziwnych modyfikacji i tak dalej. Kiedy, a przynajmniej ja tak zawsze do tego podchodzę. Kiedy już wiesz, że tutaj nie ma żadnych problemów z tym, no to sobie zaczynasz rzucać powoli modyfikacje i dzisiaj też wrzuciłem tutaj autoload. Wcześniej też wrzuciłem, no tu już jest pierwsza podjazdka, taka pod tą górę, bo jedziemy na dużą górkę, bo ten zamek stoi na dużej górze. Tak więc trochę tutaj się męczymy. Tutaj jest chyba kopalnia węgla, jeżeli się nie mylę. Na tym rogu, tak, po lewej stronie, znaczy tam u góry, nie wiem czy widzicie. Więc ktoś za mną jedzie i trąbi? Bo mi się wydawało. I teraz tak, fajnie jest oznaczone, że jest oznaczone w taki sposób, że jedziemy do zamku, nie? Tak więc to jest też fajna rzecz. No i lasy są tutaj też ładne. Więc sobie lecimy dalej z tym. Tak więc najprawdopodobniej, przepraszam, zrobię również prezentację z tymi maszynami, ale taką dynamiczną. Co, jak, gdzie, jak one pracują na polach, bo to jest w sumie najistotniejsze. Nie tam ile ona kosztuje, czy coś takiego, no ale w sumie też ważne jest, żeby wiedzieć, co można z nią robić, nie? Na tych polach i nieraz naprawdę można się przekonać. Wow, zobaczcie, fajne takie zabudowania. Tak więc kolejny fajna rzecz. Tutaj jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Teraz tak, jak do tego zamku dojechać, bo po tych znakach czy to nie w tą stronę? Zaraz zobaczymy. Ajajajajajajaj, my przyjechaliśmy na punkt widokowy. Ale dobrze, tu będziemy mogli sobie zawrócić. To nawet fajnie, bo chciałem wam pokazać, że tu jest taki fajny punkt widokowy, bo jesteśmy naprawdę wysoko w tym momencie. Ale to też zobaczcie, mimo tego, że zobaczcie jaka jest duża różnica w wysokości, to oprócz tego, że tam się troszeczkę ten ciągnik przydławił, on ma tylko 130 koni, no to wow. Co ja tutaj nie zobaczyłem? Śmietnik. Dobra, uwaga, aż mi się palety przesunęły. Ja nie mam włączonego w ogóle chyba tego... A dobra, teraz włączyliśmy. Dobra, okej. Ale widoczki są tutaj, ale wrócę do tego, że w sumie jest to fajnie wyprofilowane. Giants tu chyba jednak trochę pomyślał, że po prostu wie pod jakimi kątami, jak te maszyny będą tutaj, ciągniki będą miały trudniej, czy też nie. Bo na przykład na niektórych mapach modowalnych troszkę zbyt stroma góra i powoduje, że wszystkimi ciągnikami to jest katastrofa, żeby podjechać. To samo na polu. Fajnie, że są jakieś górki na polu, ale trzeba wiedzieć, gdzie te górki robią się już naprawdę dużym problemem i może troszeczkę wypłaszczyć te pole, żeby po prostu się nie męczyć, żeby po prostu to była jeszcze zabawa, a nie, kurczę, narzekanie, że coś tu się zepsuło. O, tutaj, kurczę, mi nadskoczyła przyczepa. Dobra, przyjechaliśmy tutaj do tego zamku. To, o czym mówiłem, jak odbudujecie ten zamek, to chyba już pierwsza rzecz, którą sprawdziłem na tej mapie, to co się stanie, jak się go odbuduje, dlatego od samego początku dostałem tutaj koronę, nie? Ale to też zrobię poradnik najprawdopodobniej, wytłumaczę jak to jest bo można wybudować to szybciej, a można wybudować to troszeczkę wolniej. Znaczy nawet nie troszeczkę, tylko zdrowo wolniej. Dobra, my tutaj zaczynamy, ponieważ przywozimy sobie i
Zaraz sprawdzimy w ogóle, jaka jest cena. Ale dobra, najpierw może sprzedamy, a później się zapytamy o cenę. No i proszę bardzo, 26 tysięcy. No zarypiście, co nie? Dzień pracy, 26 tysięcy. Fajnie. Fajnie. Tylko tak, się zastanawiałem właśnie, czy jest kolizja. Nie ma. Uczę się tutaj dużo rzeczy na tych nowych drzewach, czy jak są kolizje, czy te gałęzie mają, czy też nie. Więc spoko. Zobaczcie, jaki to jest klimat, jak to fajnie wygląda tutaj. No, mi się to podoba. Ja lubię właśnie, no już 17 raz będę się powtarzał, no ale będę się powtarzał. Ja lubię takie klimaty, takie surowe i też takie górki. Lubię też, jak na polskich mapach są też takie górki, ale nie bez przesady, żeby były takie, wiecie. Tutaj moim zdaniem są całkiem fajnie zrobione te góry. Znaczy góry, no nie są jakieś duże górki. Jakieś wybitne, tutaj nie wiem. Ale no są. Trzeba przyznać, zobaczcie, jak te skały tutaj. Fajnie by było, jakby... Nie, dobra, odjechałbym. Chciałem powiedzieć, żeby tutaj się czasami jakieś kamienie wysypywały, to trzeba było jakimś takim... Jakiś kontrakt by był, że trzeba by było je pozbierać, usunąć z drogi. Uwaga, Farming Simulator 42. Ło, panie, tutaj co ty zrobisz? Co ty zrobisz? Ja ci tutaj cofnę, bo wiem, że ty się wystraszyłeś. Okej, bo tak zaprogramowali cię. A długi jesteś, dobra, cofniemy. Dobra. Zjadę ci w ogóle z drogi, bo tu jest łuk. I wiadomo, kultura na drodze. Przejedzie? Dobra, przejechał, bo to jednak autobus. Dobra, spoko. Tak więc, no troszeczkę tutaj widzę, że facet miał panikę w oczach, ja też bym miał. Czymś takim tutaj w ogóle ma fantazję, żeby jeździć po takich górach. Ale ci, którzy jeżdżą takimi autobusami, no to oni generalnie mają skilla, nie? Teoretycznie. Dobra, lecimy sobie, ale fajnie to wygląda. Tylko, że wiecie co, mam takie wrażenie, że ta droga jest tutaj troszeczkę nierówna i traktor tak zaczął wibrować, jak zjeżdżałem tutaj. A może dlatego, że on już tutaj więcej niż 50 na godzinę i się zaczął odrywać od ziemi? Nie no, te ciągniki są tutaj spoko, nie? 5 dych i można sobie jeździć. Jedziemy do sklepu, bo tak jak powiedziałem, chcę kupić sobie oprysk, bo dzisiaj, to jest w kwietniu, będziemy tutaj robili oprysk na chwasty, a nawieziemy sobie w maju. Tą cebulę, widzieliście, jak ona wygląda. Siew udał się. W sumie to, co się tam sprawdzałem sobie, bo specjalnie w niektórym miejscu zostawiłem takie jakieś dziwne kąty, żeby wiedzieć, o jaki kąt, między jakimi kątami się poruszać, jeżeli się sieje. I chyba tam plus minus 15 stopni. Bo teraz są chyba te dodatkowe kąty upraw, tak? Jeżeli się nie mylę, farmingu i to trzeba też uwzględnić. W związku z tym plus minus 15 i gra i tak sama ci wygeneruje. Nieważne pod jakim, tu nie jest ten row crop, ten system. Nie ma oczywiście czegoś takiego w tej mapie. W związku z tym nieważne tak... Znaczy, ważne jest, pod jakim kątem się sieje, ale tak jak mówiłem, plus minus 15, jeżeli się w tym zmieścisz, no to i tak ci wygeneruje w odpowiednim kierunku te rzędy. Tak więc to jest, no, takie moje spostrzeżenie, nie? Dobra, zjeżdżamy sobie tutaj do sklepu, ponieważ kupujemy jeszcze... W ogóle zastanawiam się, czy by jeszcze nie kupić. Dzisiaj chyba nic nie będziemy już kupowali. Ale może kupię następne pole z tym. Z cebulą, bo tak sobie myślę, mam jedno pole z cebulą i tak będę musiał kupić kombajn, wszystkie sprzęty do pola z cebulą, a Ben ma w ogóle pole z cebulą. Zasiane jest, obok jego domu i w sumie te pole ewentualnie można by połączyć w przyszłości z moim polem. A więc najprawdopodobniej kupię sobie te pole, zaraz wam pokażę. No i oczywiście trzeba śledzić, jakie tutaj sprzęty po taniości. Pług będę potrzebował. Może nawet bym go kupił. Wiecie, po co będę potrzebował? Żeby łączyć pola. I w sumie tylko do tego mi będzie potrzebny, tak więc nawet taki mały pług mi wystarczy. Za 6000. To jeszcze pomyślimy. Piszcie w komentarzu, czy byście go brali, bo i tak będę potrzebował pług do orki, żeby sobie robić tutaj pola. Chyba jeszcze poczekam. A o jakim polu mówiłem w kontekście tego, że chcę je kupić, to wyłączymy sobie to filtry i przeskoczymy może... Gdzie my jesteśmy? A, to jest moje pole. Na tym polu jest zasiany... O właśnie, cebula jest zasiana, nie? I tak sobie pomyślałem, jak będę kupował, bo muszę przecież kupować maszynę albo wypożyczyć, to czy ja będę to robił na jednym polu, czy na dwóch, to jest wtedy już różnica, nie? Może nawet sobie wszystkie pola, może pierwsze pola, które kupię tutaj, to właśnie będą z cebulą.
które będę, bo będę musiał to zebrać, nie? Może nawet bym kupił to pole, bo jak kiedyś się przeniesiemy tutaj, zresztą piszcie w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, nie? Bo ja tak dzisiaj chciałem właśnie wrzucić wam, że panie, tutaj mogą być duże gospodarstwa. Moim zdaniem, wydaje mi się, że mogą być. I może... I to nie dlatego, że kupiłem ten duży opryskiwacz, bo pewnie on to teraz będzie, kurczę, kupił duży opryskiwacz i zrobi teraz serię PG-owską. No nie do końca tak jest, ale mi się wydaje, że ta mapa ma ten potencjał. Dobra, już się zagadaliśmy i lecimy sobie ze środkami ochrony roślin. Właściwie tak, no maszyny trzeba będzie kupować. Aha, zielonkarskie. Dokładnie, jutro w następnym miesiącu będziemy tutaj już pracowali. Dobra, ale my na razie potrzebujemy... Tyle herbicydu mi wystarczy. Nawet mniej by mi wystarczyło. Nawet... ale dobra. Nie ma mniej, to się bierze tyle, ile jest. Dobra. I kupujemy... Wystarczy nam jeden. Mam nadzieję, że się go teraz wrzuci na pakę. Bo tutaj niestety nie ma wózka widłowego, tak więc... Dlatego też potrzebujemy ten autoload. On tutaj działa dobrze. Już mnie przekonaliście do autoloadu. Ctrl Shift R, tak? Dobra, pyk. Można by coś tu jeszcze więcej. Dobra, nie, jedziemy dalej. Ja już dzisiaj nakupowałem. Chociaż 550 000 jest, ale wiecie, tak kurczę, jeszcze kombajn trzeba będzie kupić. Te maszyny do wyorywania, tak jak powiedziałem, pole chciałbym kupić. No, ale z drugiej strony, przecież co chwilę będę miał pieniądze ze sprzedaży takich desek albo tych belek. Tak więc, dobra. Ale na razie troszeczkę tak ostrożnie. No i oczywiście co? Można się wreszcie zadłużyć tutaj. Kolejną nowa seria, gdzie się może Anton od nowa zadłużyć. To jest ten duży plus posiadania nowej serii. Teraz no, dosyć duża jest zdolność moja kredytowa, bo po prostu wiecie dlaczego? To gospodarstwo startowe jest dosyć drogie z racji tego, że jest duży areał. One ma duży areał i modyfikacje liczą, panie, to ty jesteś bogacz, bo ty masz tam 85 hektarów, nie? Fakt, że to jakieś nieużytki i takie rzeczy, no ale jest, nie? I ta modyfikacja durna wyliczy się taką zdolność kredytową, że się w pale nie mieści, nie? Tak więc... Trzeba to wykorzystać. Ja oczywiście będę wykorzystywał to. Chyba tak. A to może i z kolegami sobie pogram w trybie multi. To by była też dobra taka seria. Dlaczegoż by nie? Zobaczymy. Dobra. W tym odcinku to tyle. Znowu dzisiaj porozmawialiśmy sobie o planach. Też było troszeczkę pracy w polu. Między innymi opryskiwaczem. Pierwsze moje podejście w ogóle do samojezdnych opryskiwaczy. I wiecie co? Mam takie wrażenie, bo mi się ten opryskiwacz spodobał, że to nie jest pierwszy samojezdny tutaj opryskiwacz. W przyszłości, jak będę tutaj miliarderem, to będzie ich więcej. Dobra, tylko że źle wjechałem. Dobra, zjedziemy sobie tędy. Na razie... Tak, można zjechać? Można, co? To jest moje. Moje nieużytki. No ale w przyszłości też tutaj będzie to wszystko zagospodarowane. Ale będą plany, już w głowie mi się roją. Dobra, kończymy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, co ja tutaj mówiłem. I oczywiście łapka. A dla nowych subskrybentów albo nowych oglądających zapraszam do subskrybowania, bo ja nigdy nikogo nie zapraszam do subskrybowania. A przecież youtuberem jestem. Skandal. Dobra, na razie.